Dzisiaj pospacerujemy po Krasnobrodzie. Przyjrzymy się zespołowi klasztornemu, na terenie którego mieści się Muzeum Wieńców Dożynkowych, zobaczymy rynek tego miasta, wdrapiemy się na szczyt wieży widokowej, odwiedzimy miejscowy zalew oraz pospacerujemy po zespole pałacowo-parkowym w Krasnobrodzie. Zapraszam na film. Krasnobród to miasto w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim, nad rzeką Wieprz. Znajduje się ono na terenie Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego. Liczba mieszkańców przekracza 3000. Spacer rozpoczynamy od zespołu klasztornego w Krasnobrodzie, w skład którego wchodzi kościół parafialny pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, klasztor, obecnie plebania, ogrodzenie z bramami i kaplicą, organistówka oraz spichlerz. Dodatkowo w skład zespołu wchodzi Kalwaria Krasnobrodzka oraz zabytkowe drewniane kapliczki, to jest Świętego Rocha i Objawienia Matki Bożej, zwana też kapliczką na wodzie. Kościół jest połączony z dwukondygnacyjnym budynkiem klasztornym z dzwonnicą. Między nimi znajduje się czworoboczny dziedziniec. Na podwórzu przyklasztornym znajduje się drewniany spichlerz z 1795 roku. To do niego podejdziemy, ponieważ obecnie w budynku dawnego spichlerza znajduje się Muzeum Wieńców Dożynkowych w Krasnobrodzie. Zgromadzono w nim kilkanaście wieńców i innych eksponatów. Każdy z wieńców jest inny, a zostały wykonane w podziękowaniu za udane zbiory. Widać, że w ich realizację włożono mnóstwo czasu i pracy. Muzeum bez wątpienia przedstawia ciekawą ekspozycję. Wracając do samego kościoła, to został on wybudowany pod koniec XVII wieku w stylu barokowym, według projektu Jana Michała Linka. Budowlę ufundowała Maria Kazimiera Sobieska, późniejsza królowa Marysieńka, zaś administrowanie nią powierzyła miejscowym dominikanom, którzy zostali usunięci przez władze carskie w XIX wieku. Z prawej strony kościoła znajduje się zadrzewiony plac, otoczony murem, na którym wybudowano ołtarz polowy. W lesie za zespołem klasztornym natomiast mieszczą się stacje drogi krzyżowej. Co ważne dla turystów, naprzeciwko kościoła znajduje się punkt informacji turystycznej, to ten budynek. Koło niego prowadzi również Aleja Najświętszej Marii Panny, przy której znajduje się między innymi wspomniana kapliczka na wodzie. Następnie ulicą 3 Maja udamy się do centrum miasta. Ciekawe, że Krasnobród nabywał prawa miejskie dwukrotnie. Najpierw jako prywatne miasto szlacheckie lokowane w 1572 roku, prawa miejskie posiadał do 1869 roku, tracąc je w ramach represji po powstaniu styczniowym. Następnie odzyskał prawa miejskie dopiero w 1995 roku. Nazwa miasta Krasnobród pochodzi od słów krasno i bród, co oznaczać miało malownicze miejsce położone nad rzeką. Jako że krasno oznacza piękno, natomiast bród oznacza płytkie miejsce w rzece. Zatem zespolenie tych dwóch wyrazów odnosi się do właściwości terenu, malowniczego pod względem fizjograficznym, położonego nad rzeką Wieprz. Ten budynek to budynek Urzędu Miasta w Krasnobrodzie. Ma tu siedzibę burmistrz Krasnobrodu oraz mieści się w nim Rada Miasta i Urząd Stanu Cywilnego. Dalej idąc w kierunku północno-zachodnim, mijamy pocztę i Krasnobrodzki Dom Kultury, w którym organizowane są liczne zajęcia, szkolenia czy warsztaty zarówno dla dzieci i dorosłych. To również Krasnobrodzki Dom Kultury odpowiada za organizację występów na Placu Siekludzkiego, do którego podejdziemy i na którym akurat dzisiaj ma miejsce ciekawe wydarzenie. Mianowicie odbywa się 4-etapowy bieg pokoju pamięci dzieci Zamojszczyzny. Bieg upamiętniający tragiczne losy wysiedlonych dzieci z tego regionu. Dotarliśmy do rynku, do centrum miasta, a dokładnie Placu Siekludzkiego. Znajduje się tu fontanna, pośrodku której znajduje się rzeźba Marii Kazimiery. Nocą fontanna mieni się przeróżnymi kolorami. Pięknie podświetlona stanowi największą ozdobę krasnobrodzkiego rynku. Wokół placu znajdują się skwery z ławeczkami. Cały plac wyłożony jest kolorową kostką brukową. To jest miejsce, w którym organizowane są koncerty, występy folklorystyczne i przedstawienia. Plac Siekludzkiego to swoiste centrum tego niewielkiego miasta.
Znajduje się tutaj też pomnik poświęcony Mieczysławowi Siekluckiemu, zasłużonemu obywatelowi Krasnobrodu. Mieczysław Sieklucki był farmaceutą. W czasie okupacji udzielał pomocy rannym partyzantom, był współzałożycielem i przez wiele lat naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej. I to właśnie z inicjatywy strażaków rynek nazwano imieniem Siekluckiego i wzniesiono wspomniany pomnik. Teraz podjedziemy pod teren nieczynnego już kamieniołomu. Wydobywano tutaj wapń na potrzeby gospodarcze. Zajmuje on powierzchnię około 1 hektara, a jego odkryta ściana mierzy 30 metrów wysokości i ponad 160 metrów długości. Stanowi wyjątkową atrakcję dla miłośników geologii, ponieważ w skałach zachowały się liczne odciski flory i fauny, datowanej na wiele milionów lat. Natomiast w roku 2002 na szczycie kamieniołomu wzniesiono kamienną wieżę widokową, która swoim wyglądem przypomina zamkową basztę. I tam teraz idziemy. Droga do obiektu zrobiona jest z kamiennych schodków. Wejście na basztę jest darmowe. Wieża znajduje się na wysokości około 300 metrów nad poziomem morza i stanowi bardzo atrakcyjny punkt widokowy, pozwalający podziwiać panoramę Krasnobrodu i okolic. Z wieży rozciąga się widok na położony w dole zalew, do którego podjedziemy następnie. Widać nawet położony po drugiej stronie wyciąg narciarski. Z kolei patrząc w kierunku północnym zobaczymy wspaniałą panoramę z pól i lasów. Teraz znajdujemy się po drugiej stronie, tym razem jesteśmy nad zalewem w Krasnobrodzie. Widzimy stąd nieczynny kamieniołom i wieżę widokową. Niewątpliwie atrakcję turystyczną stanowi sam zalew, w sezonie bardzo oblegany przez mieszkańców i turystów. Posiada on rozwiniętą infrastrukturę. Znajduje się tu m.in. boisko do piłki siatkowej, nowy kompleks basenów na wyspie, zjeżdżalnie i rowerki wodne oraz park linowy. Pospacerujmy zatem wspólnie po molo. Na koniec odwiedzimy zespół pałacowo-parkowy w Krasnobrodzie, znajdujący się w zachodniej części miasta, w dzielnicy Podzamek. To właśnie w Pałacu Leszczyńskich funkcjonuje obecnie samodzielne publiczne sanatorium rehabilitacji dla dzieci imienia Janusza Korczaka, gdzie leczone są choroby górnych dróg oddechowych oraz schorzenia narządów ruchu. Krasnobrodzki pałac powstał w XVI wieku z inicjatywy rodu Firlejów jako niewielki zamek obronny. Następnie w XVII wieku przez ród Leszczyńskich został przebudowany na wygodną rezydencję pałacową. Mieszkali w nim leszczyńscy, lipscy, tarnowscy i zamójscy. Wielokrotnie remontowana i przebudowywana budowla zatraciła swój pierwotny charakter. Obecnie pałac cechuje styl klasycystyczny. Zachował się główny, piętrowy budynek pałacu, kryty łamanym dachem polskim, połączony kolumnową galerią z oficyną. Pałac otacza 2-hektarowy park, urządzony w stylu angielskim. Całość wpisana jest do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ciekawe jest, że to właśnie sanatorium w Krasnobrodzie było pierwszym w Polsce sanatorium przeciwgruźliczym. Przyjeżdżali tu kuracjusze krajowi, jak i zagraniczni. Jednak z powodu złych połączeń komunikacyjnych sanatorium upadło. Po wojnie na nowo rozpoczęto działalność uzdrowiskową, tworząc w starym majątku dworskim najpierw sanatorium przeciwgruźlicze dla dzieci, a następnie sanatorium rehabilitacyjne. Od 1998 roku funkcjonuje tu samodzielne publiczne sanatorium rehabilitacyjne imienia Janusza Korczaka. Stwierdzono bowiem, że miasto posiada niezaprzeczalne walory mikroklimatyczne, szczególnie przydatne w leczeniu przewlekłych schorzeń alergicznych dróg oddechowych. Występują tu zwiększone wartości jodu, wapnia i magnezu, a pod ziemią złoża wód leczniczych. W konsekwencji czego w roku 2002 Krasnobród uzyskał status uzdrowiska. Jeśli spodobał Ci się mój film i chcesz być powiadamiany o kolejnych filmach, kliknij przycisk subskrybuj pod tym filmem. Dziękuję za wspólny spacer i do następnego filmu.